Przede mną druga tura z federowych mistrzostw Polski. W pierwszej turze nie nagrywałem, chciałem się zająć łowieniem, tak trochę było na styk dla mnie wszystko. Natomiast teraz mam chwilę i kilka słów powiem. Pierwsza tura, stanowisko B3. Myślę, że to była w miarę dobra strefa, natomiast stanowisko nie było do końca dobre, bo to było takie stanowisko w zatoce i z kolegą po lewej stronie tak jakby mieliśmy trochę konflikt, bo on rzucał w moją stronę, ja rzucałem w jego stronę. Te nasze koszyczki bardzo blisko lądowały i niestety trochę tak mam wrażenie, że nawzajem sobie przeszkadzaliśmy, niestety. Więc tutaj słabo było to rozegrane. 22 520 taki wynik uzyskałem. To był trzeci wynik w sektorze. Przegrałem 65 gramów, drugie miejsce, więc tak. Mimo że oczywiście to niezły wynik był. Jedna z najwyższych wag w ogóle na brzegu. Natomiast nie jestem zadowolony, jak się przegrywał 65 gramów przy 22 kg, to boli. Tym bardziej, że nie trafiłem karasiem do siatki, bo nic, bolesne to było, muszę przyznać. Ale przede mną druga tura. Myślę, że szans na złoto już nie ma. Takie trochę iluzoryczne szanse jeszcze na podium, myślę, są, bo łowisko nie jest zbyt równe. Ale wielu świetnych zawodników wczoraj zrobiło dobry wynik, więc myślę, że ktoś z nich powtórzy tę jedynkę, ewentualnie ten, kto był drugi, to też będzie miał dobry wynik na dwójce, więc nie mogę na to patrzeć, jak inni łowią, muszę patrzeć na siebie, łowić dobrze i tyle. Dzisiaj mam stanowisko B12, to jest po drugiej stronie sektora B, 2 razy byłem w sektorze B. To stanowisko jest zdecydowanie bardziej głębokie. Przygotowałem sobie 2 dystanse, jeden taki 18 metrów, drugi 28. Nie wiem, czy to dobre podejście będzie. Część zawodników wygrywa tu sektory łowiąc 50 parę, nawet słyszałem o jakichś 60 metrach. Ja łowiłem wczoraj na 31 metrze, głównie. A tutaj słyszałem właśnie, że w tej głębszej części wędkarze łowili krócej, więc dzisiaj jest bardzo silny wiatr, zapowiadają nawet 11 metrów na sekundę. Pogoda jest taka, jaka widać. Lało, teraz troszkę przestało, za chwilę znów zacznie lać. Później, tak jak patrzyłem na radar pogodowy, to będziemy mieli godzinę bez deszczu i później znowu godzinę z deszczem. Dzisiaj ta pogoda jest taka nie za ciekawa. Ten silny wiatr, który na razie wieje wzdłuż łowiska, on teoretycznie powinien wiać nam zza pleców, tak jak podają jakieś prognozy, natomiast wieje wzdłuż łowiska, co oznacza, że celne zarzucanie na dużą odległość to będzie bardzo trudne, więc tak jakby z założenia wykluczyłem to dalekie łowienie. W związku z tym, że tu wczoraj podobno były ryby blisko, to będę chciał się skupić tutaj na tej bliższej linii. Oczywiście jak, nie wiem, coś się będzie działo tutaj w pobliżu, to gdzie widzę, bo nie mam nikogo, kto za plecami chodzi i mi przekazuje informacje. Jak nie będzie się działo nic blisko, a zobaczę, że wędkarze tutaj, co są koło mnie, łowią daleko, to sięgnę do pokrowca, rozłożę wędkę i będę próbował łowić dalej. Natomiast myślę, że skupię się na tych 2 dystansach. Bardzo mocno liczę na ten krótszy dystans, szczególnie w końcówce. I zobaczymy. A jeszcze jedna rzecz a propos pierwszej tury. Początek miałem bardzo dobry. W pierwszej godzinie złowiłem 10 ryb. Patrząc na to, że na treningu miałem 27 ryb, więc 10 w godzinę to jest świetny wynik. W drugiej godzinie to łowienie zaczęło mi siadać. Tak jak mówiłem, byłem z sąsiadem bardzo blisko. Sąsiad zobaczył, że ja łowię, więc przesunął się na moją linię mniej więcej. I musieliśmy się tymi rybami dzielić, bo koszyki nasze wpadały bardzo blisko siebie. Więc tutaj miałem słabszy moment. Później troszkę bardziej agresywnie poszedłem z przynętami. Ja te ryby przejąłem. Ja przez długi czas łowiłem, on nie łowił. Ale w końcówce 40 i ostatnie 5 minut coś się wydarzyło. Nie wiem, szedłem na jakieś 60 ryb, żeby złowić w te 5 godzin, więc to by był rewelacyjny wynik. To by było 100% zwycięstwo w sektorze. Natomiast ostatnie 40 minut, nie wiem, coś się wydarzyło, tak jakby tam, nie wiem, bomba mi wybuchła tam w tym stanowisku i po prostu do końca złowiłem chyba tylko jednego karasia. Więc końcówkę miałem bardzo słabą. Do tego jeszcze ta przegrana o te 65 gramów, to tak, kurde, nie było to przyjemne, muszę przyznać. Ale niestety, takie jest wędkarstwo. Nic, trochę się rozgadałem. Jakoś ustawię kamerę na stojaku, będzie się nagrywać ile da
radę bateria, nie będę schodził i ruszał tej kamery, no bo muszę się skupić na łowieniu. Tu każda ryba się liczy, tak jak widzicie, przy 22 kg. Jedna ryba zadecydowała o jednym oczku, a to może bardzo zaważyć w walce o medale. No niełatwo jest celnie zarzucać w tym wietrze, nawet jak nie łowię na duże odległości. To jest tak silny podmuch, że przeciąga koszyk. Trzeba brać poprawkę i dobrze ten koszyk położyć na wodzie. Ciekawe, jak ryby zareagują na taką... O, już jest ryba, dobrze. Chciałem powiedzieć, jak ryby zareagują na taką zmianę pogody, ale start świetny. Nawet stopera nie zdążyłem włączyć. No nic, robię swoje. Mam nadzieję, że wnioski wyciągnięte z wczorajszego dnia i będzie dobry wynik. Wziąłem poprawkę, a wiatr nie zawiał tak jak liczyłem i trochę w prawo rzuciłem, bo wiatr jest z prawej strony, ale nic. Licznik mogę uruchomić. Tak sobie myślę, że taka pogoda, nie wiem co to się z ciśnieniem dzieje, ale no musi się coś dziać, skoro z małego wiatru nagle się zrobił duży wiatr, deszcz, pochmurno. W sumie temperatura się nie zmieniła. Nawet nad ranem był cieplej jak wczoraj, bo wczoraj to był rano przymrozek. Dzisiaj było, nie wiem ile stopni, nie patrzyłem, ale było w miarę ciepło. W dzień ma być około 13-12 stopni, to podobnie jak wczoraj, tylko no, że wczoraj było słońce do tego. Muszę chronić tutaj zanętę przed deszczem, więc mam wyjętą taką... O, coś się działo. Małą porcję, którą no, mam przygotowaną, żeby nabijać koszyczek. Drugą porcję mam zabezpieczoną drugim mieszalnikiem. Przykryty mam ten mieszalniczek właściwy z zanętą drugim mieszalnikiem, ale jeszcze zapas tutaj mam w wiaderku. Więc mam nadzieję, że do końca zawodów będę miał zanętą dobrej konsystencji. Staram się rzucać dosyć nisko, żeby jak najmniej plecionka się wybrzuszała. Nie jest to łatwe. No ciekawe, ilu wędkarzy się dzisiaj zdecyduje na to łowienie dalekie. Tak jak mówię, w 2 sektorach koledzy wygrali, łowiąc bardzo daleko. No, przy dzisiejszych warunkach to sobie tego nie wyobrażam. Wczoraj były naprawdę sprzyjające warunki do takiego łowienia. Dzisiaj jest tragicznie. Więc ciekawy jestem tego, czy się zdecydowali i czy to wypali w ogóle. Kurczę, no mam nadzieję, że nie przesadziłem z odległością, że się zbyt nie zbliżyłem do brzegu. Na razie jakiegoś tutaj wielkiej nawalanki nie ma, więc trzeba chyba czekać. Wczoraj jak przyjechaliśmy, była flauta, to było widać spławy tych karasi, więc ta woda żyła. Dzisiaj przy tej ulewie i przy takiej fali, no to nie jest to łatwe do zaobserwowania. A teraz jeszcze dodatkowo drw się zrobił. Ciągnie strasznie zestaw. Jakieś słoneczko się pojawia. Oczywiście, tak jak patrzyłem na radar, między 10 a 11 ma w ogóle nie padać. Wiatr się ma nasileć, ale ma nie padać. Ale po 11, 12:30 znowu jakaś chmura ma przejść tutaj nad Jaraczewem. Jaraczewo słynie z karasi, ale tutaj na treningu i wczoraj to słyszałem o dobrych wynikach zrobionych na dużych leszczach. I to takie leszcze, ja akurat takich nie łowiłem, ale Krzysio, z którym trenowałem, no to Krzysio miał takie, mówi, że z 1,5 kilo takie leszcze. Więc piękne ryby. No dobra, jest drugi karaś. No wczoraj miałem lepszy start. Minęło 17, prawie 18 minut zawodów. Ja mam 2 ryby. Wczoraj myślę, że o tej porze miałem 3 albo 4 karasie już. Więc ten start jest wolniejszy jak wczoraj. No myślę, że pogoda i ta celność rzutów ma na pewno wpływ na to. Wczoraj najlepszą miałem 3. i prawie całą 4. godzinę, tak jak mówię, pod koniec tej 4, 15 minut przed końcem. A nie, jeszcze później. 3., 4. i kawałek jeszcze
tej ostatniej godziny miałem dobre. Czyli takie miałem naprawdę świetne 2 godziny. Może nawet niecałe. No około 2 godzin. Miałem naprawdę łowienie super było. Szybko następowały brania. Były ładne ryby. Ryby brały pewnie. Więc no, dzisiaj też liczę na taki odcinek, że będę miał regularnie brania i będę mógł cyklicznie tą rybkę do siatki wpuścić. Na razie to dobrze nie wygląda. No nareszcie. Wygląda, że to jest ładna ryba, takie fajne szarpnięcia. Zobaczymy w podbieraku. Na treningach zdarzały się liny piękne. Takie nawet koło 2 słyszałem, te liny były, więc przepiękne ryby. Ja bym chciał mieć poukładane łowienie karasi, bo to daje dobry wynik. Się zastanawiam, czy taki lin w łowisku, no on daje punkty, ale czy przez to, że wpłynie jakoś nie popsuje tego stanowiska. Ale miałem farta, zdążyłem. Duży karacz wypiął się akurat nad podbierakiem. No dobra, no niech to szczęście mnie nie opuszcza. Ciekawe, niektóre brania tych karasi to są takie, jak się łowi na metodę. Po prostu kija wygina, jakby tam karp po drugiej stronie był. Ale wczoraj kilka też miałem takich brań, że tylko ta szczytówka delikatnie chodziła. Tak nie byłem pewny, czy to do zacięcia jeszcze nie, ale zaciąłem parę razy i był karaś. Więc nie wszystkie te brania są takie, że to były takie wielkie zabiory, jak to mu się mówi. Zazwyczaj tutaj na Jaraczewie, no ci najlepsi wędkarze, którzy tutaj łowią, no to twierdzą, że trzeba łowić małymi koszyczkami. I no tak mi się wydaje, że tutaj na tych mistrzostwach to się nie sprawdza, bo ja wczoraj zacząłem od małego koszyka. Po wstępnym nęceniu miałem ryby, ale później, tak jak było, więc tym małym koszykiem nie przytrzymałem tych ryb. I to, co mówię, że sąsiad mnie przejął. Dopiero później bardziej agresywne łowienie, właśnie łowienie większym koszyczkiem spowodowało, że znowu te ryby zyskałem. Także chyba trzeba podawać większą porcję. Przynajmniej tak wczoraj było. Nie wiem, jak dzisiaj będzie. Kurczę, minęło pół godziny już zawodów. Ja w siatce mam na razie 3 ryby. Nie wiem, jak to wygląda na tle sektora. Jeszcze się nie załamuję, bo tak jak mówię, początek zawodów. To wystarczy 2, jakby były 3 dobre godziny, to może naprawdę świetny wynik wykręcić. Pamiętam na tegoroczny Grand Prix Polski, na tegorocznych zawodach Grand Prix Polski też bywało tak, że w godzinę się miało 2 karasie, gdzie te karasie dużo lepiej brały, a później przychodził taki moment, że jeszcze 70 można, czy 80 było złowić. Także ja czekam na ten moment. Może rzucę tak kontrolnie na ten krótszy dystans. Zobaczę tylko, czy coś tam się dzieje. Jest następny. Kurczę, tu trzeba odpowiednio tą wędkę trzymać, bo zjadają przynętę i nie widać tego brania. Miałem 2 zarzuty takie, że wyjąłem bez przynęta, w ogóle nie widziałem brania, więc teraz czujnie w ręku nawet nie opierałem o ten federal, tylko obserwowałem każdy ruch szczytówki. Jest karaś. Może to jest sposób na to, żeby łowić dobrze. Ten niestety mniejszy. Bardzo trudne łowienie dzisiaj jest. Coś słyszę od kolegów, że właśnie też nie mogą zaciąć w tempo ryb. Ryby spadają. Myślę, że ten dryf, który powoduje takie mocne wygięcie tej szczytówki, to jest to.
Nie wiem jak tam na dnie, no przypuszczam, że na dnie też coś się dzieje. Kurczę, dlatego to łowienie takie nie jest poukładane. Kurczę, chyba będę zacinał każdy drobny ruch, bo znowu mi zjadło robaki. Nie wiem, czy to te okonki tak dziubie mi zdejmują, czy te karasie takie spryciule są. No właśnie, o to chodzi, panie Niemiec. Musisz być skuteczny. Ładna ryba jest. Wydaje się, że tych ryb tu jest dużo, że one wystarczy trafić w wodę i się je łowi, ale to nie jest takie oczywiste. Nad każdą rybą, szczególnie przy tych warunkach, to trzeba pracować, no nie można wędki odłożyć i liczyć, że się sama ryba zatnie. Trzeba naprawdę to kontrolować. O matko. Także ja pierwszą spinkę dzisiaj zaliczyłem niestety. Jest karasek. O matko, ale one są delikatne, to niesamowite. Ładna ryba. Ciekawe, że między tymi karasiami tam takie okonie gdzieś pływają, że one tam się przycisną. Nie śpieszę się jakoś z holem szczególnie, no bo nie ma tych ryb zbyt wiele. To każdą rybę trzeba szanować. 10 minut do końca pierwszej godziny, więc 4 sztuki. To będzie ładna piąta może. Jedna spadła. No, ten wygląda naprawdę na grubego, tak go czuję pod ręką. Nie chcę, żeby przy powierzchni skakał. Tak, to jest dużo powyżej średniej ryba. Takie chciałbym tutaj łowić. O kurczę, to jest piękne. Zarzut i ryba. O to tutaj chodzi, panie Niemiec. Może parę słów o sprzęcie, który używam. Łowię na 28 metrze, tak mniej więcej. Mam tutaj przygotowane wędzisko Super AX 11-stopowe, czyli 3,35. Kołowrotek Extremity z plecionką 12, 10, zależnie jak tam wziąłem, ale to myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Łowi się dosyć blisko, więc średnica tutaj nie ma znaczenia. I mam z 7 metrów strzałówki, żyłka 0,28. Ze strzałówką to chodzi mi o to, żeby mieć taki troszkę element, który amortyzuje. Wiadomo, żyłka jest rozciągliwa, więc 7 metrów rozciągliwej żyłki. Ja bardzo lubię zestawy ze skrętką, więc jeszcze dodatkowo mam na końcu skrętkę. I na końcu skrętki jeszcze mam szybko złączkę taką, żeby łatwo ten przypon wymienić. Jak chcę donęcić, czy następne nęcenie, to wtedy bardzo mi pomaga ta właśnie szybko złączka. Przygotowałem sobie 3 wędziska tam na te 28 metrów. Wszystkie takie same, wszystkie takie same zestawy. 2 ze szczytówką 0,7 uncji. Jeden ze szczytówką jednouncjową. Tą jednouncjową używam raczej do nęcenia wstępnego, w razie czego też będzie do łowienia wędka, natomiast łowię wędką ze szczytówką 0,7 uncji. Na tą krótszą linię przygotowałem wędki Super AX, ale 10 stóp, 3-metrowe. Dokładnie taki sam zestaw, taki sam kołowrotek, tylko że krótsza wędka. No, trochę bliżej będę mógł rybę scholować i wygodnie mi się łowi blisko krótką wędką. Ciekawe, czy będę miał szansę, żeby przejść na ten krótszy dystans. Jakby tak brały jak teraz, to chyba nie trzeba by było. Piękne ryby, piękne te karasie tutaj teraz przyszły. Tak on tak szalał. Grube ryby, które robią dobrą średnią. 7 sztuk. Także podgoniłem teraz w tej ostatniej chwili. O, dawno nie padało. Są
Gwałtowne szarpnięcie, ale nie zaciąłem niestety. Chyba wolę te takie delikatniejsze brania, ale już tak chyba je troszkę ostatnio wyczułem i jest git. Takie branka chyba lepsze są niż te takie gwałtowne, które ciężko zaciąć. Kurczę, no. Znowu takie szarpnięcie. Muszę trochę chyba se spust wyregulować, żeby tak szybko go nie naciskać. Bo wracam bez ryby. Zarzucę pustym koszykiem. Może za dużo tych przynęt im dałem. Kurczę, może mi brakuje cierpliwości i tak za szybko przerzucam. 2,40 teraz. Ładny karaś chyba jest. To może te duże przypłynęły i dlatego po prostu na nie trzeba poczekać. Także nie będę jeszcze kombinował z tą zmianą linii. Zobaczę. Bardzo pewne branie, bardzo pewne. Mocne szarpnięcia, więc chyba naprawdę to będzie fajna rybka. Średnia tych karasi, no to w zależności gdzieś w jakiej strefie kto łowił, no to od 300 tam powiedzmy 50 do nawet Krzysiek miał ponad 500, 560 chyba mu waga średnia ryby wyszła, więc to jest olbrzymia średnia. No ja takiej nie miałem, 450 gramów miałem, więc 100 gramów na jednej rybce mniej. Przy 50 rybkach to zobaczcie, jaka to 5 kilo ryb jest. A dwójki czy 1,5 kilo mi do pierwszego miejsca wczoraj zabrakło. No nie chcę wyjść tutaj do powierzchni. No grubasek. To jest piękna ryba, kurczę. Przepraszam, nie pokażę wam teraz ryb. To ledwo trzymam w ręku tą rybę, jest tak duża. Z 700 gramów. Tak mi się wydaje, że to ten kaliber. No chyba kolejny duży karaś jest, kurczę, to fajne łowienie. Każdą rybkę trzeba wypracować, przypilnować. Nie jest łatwo, nie wszystkie się udaje zaciąć, no ale ciekawe jak to w sektorze. Może ktoś będzie przechodził, to zapytam, co tu słychać w sektorze. Będę wiedział, jak to wygląda, to moje łowienie. Czy muszę coś kombinować, czy po prostu robić swoje i będzie dobrze. Kurde, spadł mi karaś. No, duża ryba. To była duża, ładna ryba. Niestety dwie blisko podbieraka już spadły. Ojejku. Zawody się zakończyły, więc kilka słów podsumowania. Po tym jak kamera już się wyłączyła, bateria przestała działać, to dosłownie myślę, nie wiem, 5 minut później przyszły takie chmury, zrobiła się taka wichura, była taka ulewa. A żałuję, że kamera nie dała rady te parę minut dłużej wytrzymać, bo byście zobaczyli, w jakich paskudnych warunkach łowiliśmy. My jeszcze na tym brzegu, gdzie był sektor B, C i D, mieliśmy wiatr w plecy, natomiast w sektorze A tam wędkarze mieli wiatr w twarz. Tam musiało się dziać. No ale do meritum. Przez większą część tury myślę, że łowiłem nieźle i z tego co słyszałem, byłem w czubie w sektorze. No niestety jakieś błędy, do tej pory tego nie bardzo rozumiem, co się wydarzyło w końcówce, że tych ryb już tam nie dostałem. A to był czas, gdzie wędkarze łowili duże ryby, ładne duże ryby i tego mi zabrakło. Miałem niewiele ponad 18 kg, to był 7. wynik w sektorze. Najwyższy wynik 24 kg zrobił Tomek Krawiecki. Tomku, bardzo serdecznie gratuluję. Więc łącznie miałem 10 punktów w zawodach, to dało 11 miejsce w Mistrzostwach Polski. To wynik taki
ponad 60 osób startowało, więc wynik przyzwoity, ale zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę łowiłem dobrze przez większość czasu i w każdej turze, powiedzmy, te ostatnie 40 minut gdzieś mi uciekało i to zadecydowało o tym, że nie byłem wyżej. Kto wygrał, to jest ważne. Zawody wygrał Marcin Kurzepa. Taka trochę nudna informacja, bo Marcin ciągle wygrywa Mistrzostwa Polski. Nie wiem, jak on to robi, ale oprócz tego, że jest świetnym wędkarzem i wygrywa wiele różnych zawodów, to do Mistrzostw Polski, muszę przyznać, ma rękę i troszkę mu też, myślę, tutaj szczęście sprzyjało, ale mimo wszystko świetny wędkarz, bardzo dobrze to wykorzystał. W pierwszej turze wygrał mój sektor, to był sektor B ze stanowiska B1. W drugiej turze sektor A3, to też był trzecie, chyba 2 albo A3, też jedno ze skrajnych stanowisk, natomiast no, łowił w bardzo trudnej strefie, no bo tak jak mówię, oni tam mieli wiatr w twarz. 2 jedynki, pewna wygrana. Drugie miejsce Remigiusz Zielonka, trochę się śmieję, że tak jak Adam Miałczyński wiecznie drugi. Chyba nie ma na Jaraczewie tak równie łowiącego wędkarza jak Remek. On na każdych zawodach, które tam były, było Grand Prix Polski rok temu, było Grand Prix Polski w tym roku i Mistrzostwa Polski. I wyobraźcie sobie, on na każdej z tych imprez był drugi. Szkoda mi Remka, naprawdę mi go szkoda, bo no chyba można powiedzieć, że to jest jego woda. Na treningu świetnie łowił. W pierwszej turze przegrał ze Szczepanem Czarneckim, który zajął 3. miejsce łącznie. No więc przegrał z bardzo dobrym też zawodnikiem. No ale to trochę brak szczęścia. Na każdych zawodach drugi. Brak szczęścia, ale i bardzo równe, dobre łowienie przez te wszystkie dni. Także tak wyglądała pierwsza trójka zawodów. Może jeszcze powiem ciekawostkę o Marcinie Kurzepie, bo tak przeszedłem na Remka Zielonkę, natomiast jeszcze do Marcina wrócę. Co mówiłem, że Marcin ma rękę i jest bardzo skuteczny w Mistrzostwach Polski, to z tego, co się orientuję, to Marcin brał chyba 5 razy udział w Mistrzostwach Polski federowych. W swoich pierwszych mistrzostwach był drugi, w swoich drugich mistrzostwach wygrał, później był mistrzem Darek Forusiuk, a później znowu 2 razy z rzędu mistrzem Polski jest Marcin Kurzepa, więc na 5 mistrzostw Polski, w których startował, 3 imprezy wygrał, raz był drugi, także skuteczność niesamowita. Nie wiem, czy znajdzie się drugi taki, który tak prędko taki świetny wynik powtórzy. Także Marcinie, jeszcze raz Tobie gratuluję, świetny wynik. Chociaż tak się trochę śmieję, że Twój wynik no tak nie do końca jest mistrzowski, no bo nie dałeś się wrzucić do wody. Ja wiem, że było zimno, ale nie no, żartuję. A tak serio, gratulacje jeszcze raz. Oczywiście gratulacje dla Remka i dla Szczepana. Panowie, świetne łowienie. No i co, to tyle z mojej strony. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że byliście do końca. Zapraszam na moje media społecznościowe Adam Niemiec Fishing na Facebooku. No i tutaj pod tym filmem, jak nie jesteście subskrybentami, to kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem oraz zostawcie kciuka w górę, jak się podobało. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.